Kielce. Wśród innych swoistych cech miało i tę, że szczyt zabytkowego wzgórza wieńczyła, co normalne, katedra. Oraz, co swoiste, ciężkie więzienie. Góry i lasy świętokrzyskie od dawna były matecznikiem partyzantów. Rosyjscy zaborcy zamienili część zamku biskupów na więzienie dla powstańców styczniowych. Od tamtego czasu siedzieć na zamku brzmiało złowrogo, szczególnie za okupacji niemieckiej. Zamkowa księga. Czytamy. Koniec aresztowanych przez władze niemieckie. Aresztowani przez władze polskie. Początek. Informacja nie jest ścisła. Pierwsze wpisy po 15 stycznia 1945 roku to nazwiska kilkunastu kieleckich sędziów. W rubryce na czyje polecenie osadzony pisze Smiersz, rosyjski kontrwywiad wojskowy. Oto znaki nowej rzeczywistości. Dalej wpisy wymieniają władze polskie, ale czy polskie, skoro pod sowieckim dowództwem i nadzorem sowieckiego NKWD. Wkrótce zamek zapełnił się polskimi patriotami, żołnierzami Polskiego Państwa Podziemnego, Armii Krajowej. Napisy wyryte na drzwiach i ścianach cel. Może ostatnie znaki życia żołnierzy niepodległości. Latem 1945 roku zgrupowanie oddziałów AK pod dowództwem Antoniego Hedy Szarego zdobyło więzienie i uwolniło swoich towarzyszy broni. Ale zamek zapełnił się znowu. Alfabetyczny spis więźniów zamku. Litera B. Między aresztowaniem braci Borowców a aresztowaniem Antoniego Bernarda rozegrał się dramat kilkudziesięciu ocalałych z Holokaustu Żydów. Planty 7. W części posesji zamieszkiwali Żydzi, funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa. W drugiej było schronisko dla Żydów szukających swego miejsca w nowej rzeczywistości. Rankiem 4 lipca 1946 roku przed budynkiem zjawiła się grupa milicjantów, aby sprawdzić pogłoski, czy Żydzi nie ukrywają porwanych polskich dzieci, o czym szeroko informowali gromadzących się gapiów. Wkrótce pojawili się funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa. Po godzinie 10 zaczęły się pojawiać kolejne oddziały wojska, KBW, szkoły milicyjnej. W takiej obstawie sił porządku doszło do wtargnięcia do domu Żydów. W ciągu kilku godzin w szeregu incydentów z użyciem broni palnej doszło do pobicia wielu, do zabicia 37 mieszkańców domu. Padło też od kul 2 napastników, czy gapiów. Także oficer, prawdopodobnie zastrzelony wewnątrz budynku. Nawiasem, część budynku zamieszkała przez ubowców, pozostała nienaruszona. Raporty służb tajnych i jawnych są tak spreparowane, że nie da się ustalić, jak przebiegały zdarzenia tego dnia. Instytut Pamięci Narodowej bada, czy był to pogrom, czy zaplanowany mord. Budynek przy Planty 7 leży w centrum Kielc. Kolorem fioletowym oznaczyliśmy siedziby Urzędu Bezpieczeństwa. Kolor czerwony to jednostki sowieckie, głównie NKWD. Kolor zielony to instytucje wojskowe, w tym jednostki KBW. Kolor niebieski oznacza posterunki milicji. Odległości między tymi obiektami wynoszą po kilkaset metrów. W takiej topografii przez 6 godzin dokonuje się zbiorowy mord. Miałem wtedy 19 lat, byłem po maturze, a przed studiami. To był upalny dzień. Dowiedziałem się w przeddzień, że tego dnia ma być rocznicowa msza za generała Sikorskiego. Akurat rocznica upływała 4 lipca. Było około godziny 11. Jak wracałem z katedry do domu, przed jednym z domów, no wiem teraz, że to był ten dom numer 7, zobaczyłem gromadę, ale nie jakiś wielki tłum, gromadę ludzi i sporą grupę milicjantów z pepeszami przewieszonymi przez plecy. Raczej wyglądało na to, że zachowują się spokojnie. Nie zwróciłem na to szczególnej uwagi.
Przyszedłem do domu. W domu mi powiedziano, że w mieście biją Żydów. Biją, nie zabijają. Znaczącą rolę w wypadkach kieleckich odegrały oddziały KBW, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Niech za charakterystykę tej formacji posłuży kronika jednego z pułków tego korpusu. Opowiada o zwalczaniu band, czyli polskiego patriotycznego podziemia. Ten fragment kroniki nosi tytuł Likwidacja bandy Mściciela. Akta tzw. pogromu wskazują, że aresztowano wtedy w Kielcach wielu przypadkowych przechodniów. Maturzysta Andrzej Jankowski przezornie uznał, że lepiej miasto opuścić. Jedziemy za miasto się wykąpać na Słowik. Znaczy, dojeżdżało się pociągiem. Idąc w kierunku dworca spotkaliśmy grupę milicjantów, którzy spędzali ludzi z ulic. Gdzie się włóczycie, dokąd idziecie? No, chcemy wyjechać z miasta. No to idź tam. No, ale zbliżyliśmy się do dworca, a tam od dworca wybiegła grupa milicjantów, tak się rozsypali na placu dworcowym w styralierę, biegli w naszym kierunku, znaczy w tym kierunku, gdzie myśmy się znajdowali, no nie tylko my, strzelając w powietrze. No to zawróciliśmy i spotkaliśmy tych samych, którym mówiliśmy, że jedziemy za miasto. A wy tacy owacy, to tak żeście pojechali za miasto. Jeden z kolegów zatrzymał się, żeby wytłumaczyć, dlaczegośmy nie doszli. Dostał w łeb, a myśmy tak po murze prześlizgnęli się koło tych milicjantów i poszliśmy pieszo. W kronice KBW zdjęcia z archiwum zlikwidowanego oddziału leśnego. Siedzieliśmy na tym basenie ładnych kilka godzin i w naszej obecności przyszli żołnierze KBW, rozbierali się, kąpali i słyszeliśmy, jak rozmawiali, jak taką wypowiedź zapamiętałem, że wynikało z tego, że na rozkaz ruskiego majora zabijali Żydów. Później przyszli jeszcze jacyś inni ludzie, jacyś chyba, nawet na pewno to byli oficerowie. Też się rozbierali do kąpieli i jeden z nich powiedział, no, ale się narobiło 40 zabitych. My siedzieliśmy dalej, jak tylu zabitych, to też lepiej w tym mieście nie być, w centrum miasta. Ale przyszedł późnym popołudniem patrol uzbrojony. Powiadają wszyscy do domu, bo jest wprowadzona godzina policyjna. Andrzej Jankowski, świadek. Potem, jako sędzia w Komisji Badania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu, rozpoczął dochodzenie do prawdy o pogromie. Zaczął od zgromadzenia akt procesów sądowych z lat 40. Rosyjskie raporty dowodzą żywego zainteresowania władz sowieckich kieleckim mordem. Kielecka delegatura Instytutu Pamięci Narodowej zgromadziła już 65 tomów akt. Badania historyków trwają nadal. Prokuratorem sądu okręgowego, bo tak się wtedy nazywał, był w tym czasie Jan Wrzeszcz. On był też na urlopie w tym czasie. Dowiedział się przypadkowo, będąc na mieście, że coś się dzieje, że biją Żydów. Poszedł tam i próbował interweniować. No, zgodnie z obowiązującymi wtedy jeszcze przepisami starymi, prokurator miał prawo objęcia w pewnym sensie dowództwa na miejscu. Wydania zarządzeń, które powinny były być natychmiast wykonywane. Tutaj jego zignorowano zupełnie. Między innymi usłyszał taką wypowiedź od oficera w polskim mundurze: "Zdziś prokuror nie нужен". Tu prokurator nie jest potrzebny. Najważniejsza sprawa, jaka miała miejsce między godziną 10 a 11, tutaj trudno dokładnie ustalić precyzyjnie. Trzeba powiedzieć o takim wydarzeniu, wejściu
do budynku grupy żołnierzy. My nie wiemy dokładnie jeszcze, jaka to była jednostka, z jakiej jednostki ci byli żołnierze. Na pewno byli prowadzeni przez co najmniej jednego oficera. Wejście tych żołnierzy do budynku z grupą być może osób cywilnych, może byli tam także milicjanci, ale tutaj zdecydowanie jest przewaga żołnierzy i ich zachowanie wewnątrz budynku. Uczeń szkoły milicyjnej. I znalazł się na mieście, no i dowiedział się, że tam się coś dzieje i znalazł się jak śliwka w kompocie. Opowiadał, no i na pierwszym przesłuchaniu powtórzył tą swoją wersję, a dalej widać, że go usilnie, taki wniosek można wyciągnąć, usilnie nakłaniano, żeby tą wersję zmienił. I tą pierwszą uznano za fałszywą i został skazany za rozpowszechnianie fałszywych informacji. No a jaka to była informacja? No, chodziło o to, kto do kogo wewnątrz strzelał. I też wynikało, że dwie strony do siebie strzelały, z tego co on opowiadał. Z jednego bardzo ważnego dokumentu, z protokołu przesłuchania Hanki Alpert z 5 lipca 1946 roku wynika jednoznacznie. Jest to co prawda jeden dokument, ale ma ogromne znaczenie, myślę, że trudno podważać jego wiarygodność. Wynika jednoznacznie, że w pewnym momencie, oprócz tego, że ci żołnierze, którzy znaleźli się w budynku, dokonywali rozbojów, rabunków, pobić, prawdopodobnie tam doszło do pierwszych strzałów, znaleźli się w pewnym momencie na drugim piętrze, w jednym z pokojów, zdjęli mundury, zdjęli czapki i strzelali z okien w tłum ludzi. Nie wiemy, ile było tych osób, które w ten sposób się zachowywały. Na pewno nie była to jedna osoba, jak wynika z relacji. Myślę, że reakcja żeton tłumu była, jak wynika z wielu źródeł, jednoznaczna, że Żydzi do nas strzelają. Czyli podszywanie się tych osób pod Żydów, strzelających do tłumu, do Polaków i pod hasłem Żydzi strzelają do Polaków, bo tak ten tłum mógł odczytać, no trudno inaczej określić jak prowokowanie. To nie ma, wydaje się, żadnej wątpliwości. W większości wypadków jako przyczyna śmierci podano uszkodzenie czaszki mózgu. Ale niezależnie od tego, jaką lekarz podał główną przyczynę śmierci, po dokładnym zapoznaniu się z tymi protokołami, tych 40 Żydów, no bo pomijam tych 2 Polaków, na 11 zwłokach były rany postrzalowe i na 11 zwłokach innych, na których nie było ran postrzalowych, były rany zakwalifikowane przez lekarzy jako kluten, bądź bez tej kwalifikacji, ale o takim dziwnym kształcie, prawda, wymiary tam 1,5 centymetra na 2 centymetry, 0,5 centymetra na 1,5 centymetra. Wszystko wskazuje na to, że te rany były zadawane bagnetami od karabinów systemu Mosin. Rosyjski karabin, w jakie uzbrojone było także powojenne, zwane ludowym, Wojsko Polskie, to zarówno wojsko liniowe, jak i KBW. Kronika KBW to opis sukcesów, likwidacji oddziałów antykomunistów. Trofeami były fotografie likwidowanych, to znaczy ściganych, zabijanych, mordowanych. Taka formacja dowodzona przeważnie przez rosyjskich oficerów wczoraj mogła strzelać do Polaków, dziś do Żydów, jutro znowu do Polaków. Zastanawiające, że po tak zwanym pogromie wymieniono kadrę dowódczą KBW w Kielcach. Kilku oficerów odesłano do Rosji. To jest wąziutka uliczka z chodnikiem tylko po jednej stronie. Po drugiej stronie płynie rzeczka skanalizowana.
Więc tam no, szacuje się, że jednorazowo, jeżeli tam było 500 osób, to wszystko. Mundurowych jednorazowo, bo tam jedni przychodzili, drudzy odchodzili. Inni działali, jak powiedzmy ci milicjanci tam pod dworcem, zupełnie gdzie indziej. No, mogło być kilkudziesięciu, no, może 100. Wbrew pewnym utartym, wcześniejszym takim stereotypom na temat wydarzeń w Kielcach, na temat tego tłumu, okazuje się, że w kilku dokumentów wspomina się sytuację, kiedy osoby znajdujące się w budynku, kobiety, są przeprowadzane praktycznie przez tłum na ulicę Sienkiewicza czy w innym kierunku. Oczywiście w różnych okolicznościach, w różnych sytuacjach, są większe czy mniejsze opisy, ale im udaje się ujść z życiem. I tutaj myślę, że to jest o tyle istotne przy kolejnych może badaniach, że kwestia zwartości tego tłumu, gęstości tego tłumu, jego reakcji, że wydaje się, że gdyby to był taki tłum w całości o morderczych zachowaniach rozfanatyzowany, to myślę, żeby nikt z tego żywy budynku nie wyszedł. Wśród tych 12 oskarżonych w tym procesie pokazowym to było prawdziwych czy rzekomych uczestników pogromu 8 i 4 uczestników tego morderstwa rabunkowego. Więc tamten zabójstwo ze strony tego milicjanta było oczywiste. Pozostali jeden był inspiratorem, podżegaczem do tego, pozostali współuczestnikami mordu rabunkowego, czy właśnie rozboju, w czasie którego dokonano mordu. Także tutaj od strony czysto merytorycznej tego wyroku nie można kwestionować, natomiast do nich się również odnosi ten zarzut naruszenia podstawowych praw do obrony. Oto kolejny punkt na planie Kielc. Siedziba sowieckiego NKWD z podręcznym więzieniem. Sędzia Jankowski mówił o prawach oskarżonych do obrony. W kilka dni po pogromie w pokazowym procesie osądzono łącznie 12 osób. 8 prawdziwych lub przypadkowo oskarżonych uczestników pogromu oraz milicjanta z 3 kolegami, którzy pod Kielcami obrabowali i zamordowali Żydówkę i jej dziecko. W ciągu 3 dni przeprowadzono proces, apelację i egzekucję 9 skazanych, łamiąc wszelkie zasady procedury sądowej. Są dokumenty, gdzie bardzo starano się wymusić nawet na osobach, które wtedy zatrzymywano, jakiekolwiek związki z podziemiem w 1945 roku w sierpniu, również ci, którzy uczestniczyli w rozbiciu więzienia w Kielcach, żeby się przyznawali także, czy mówili na temat udziału podziemia w pogromie Żydów w Kielcach w lipcu 1946 roku. I warto właśnie podkreślić, że w żadnym z procesów, które miały miejsce po wydarzeniach w Kielcach, nie udało się w jakikolwiek sposób udowodnić jakiegokolwiek związku podziemia z wydarzeniami pogromowymi w Kielcach. Siedziba i więzienie ówczesnej milicji obywatelskiej. Do budynku na plantach kilka minut drogi. A oto kolejnym niewytłumaczalnym momentem jest tak zwana druga faza pogromu, a wiele wskazuje już zaplanowanego mordu. Około godziny 12 władze opanowały sytuację. Rannych i ofiary przewieziono do szpitala. W kilkadziesiąt minut później na planty 7 dotarła grupa nazywana robotnikami z Huty Ludwików, która katowała i mordowała Żydów przez następne kilka godzin. Gromada robotników z SHL-ki, czyli tak zwanego Ludwikowa, biegiem udali się na planty z jakimiś, prawda, tam kawałkami złomu stalowego, żelaznego w rękach, no i tam tych Żydów bili.
Żołnierze wypychali Żydów ze środka budynku, wpychali, oddawali w ręce tłumu. I przypuszczalnie najwięcej obrażeń było w tym czasie. Sam osobiście żadnej wiedzy na ten temat nie mam. W każdym razie no to jest takie, oczywiście, że jest zastanawiające, niby zaprowadzony spokój, ci ludzie wybiegają. Nikt ich nie zatrzymuje. Nikt ich nie zatrzymuje. Później wśród oskarżonych nie ma ani jednego z tej grupy. Kilka dni wcześniej było referendum 30 czerwca 1946 roku i nic nie wskazywało w Kielcach, tak samo w powiecie kieleckim, że, bo to referendum było dobrze zabezpieczone, było dobrze zorganizowane, była ustalona współpraca między Urzędem Bezpieczeństwa, Milicją Obywatelską, ORMO, a jednostkami wojskowymi, w tym Korpusem Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdzie pułk KBW miał swoją siedzibę w Kielcach. Nic nie wskazywało, że nagle kilka dni później dojdzie do swoistego dziwnego chaosu i niemożliwość opanowania sytuacji przez kilka godzin, co najmniej kilka godzin w centrum Kielc. W końcu w mieście wojewódzkim, a siedziby jednostek różnych sił represji w Kielcach były liczne, jak to też wskazują nasze najnowsze badania. Przypuszczałem od początku, że to mogła być prowokacja. Przełomem w moich poglądach było zapoznanie się tych kilkanaście lat temu z aktami sprawy Sobczyński, prawda, Kuźnicki, Gwiazda, tych komendantów milicji i szefa UB, że najpierw wyraźnie szuka się winy, potem wyraźnie chce się uniewinnić. Co się stało w międzyczasie? Sobczyński, prawdziwe nazwisko Spychaj, był agentem komunistycznym już przed wojną. W czasie pogromu był szefem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa w Kielcach. Urzędował w tym gmachu, 500 metrów od ulicy Planty. Komendant MO i jego zastępca oraz Sobczyński byli po 4 lipca oskarżeni o przestępstwo urzędnicze, niedopełnienie obowiązków w czasie pogromu. Obciążał Sobczyńskiego komendant szkoły UB, który stawił się z oddziałem młodych ubeków i przez kilka godzin domagał się od szefa zgody na wkroczenie do akcji. Spychaj Sobczyński konferował przez ten czas ze swoim radzieckim doradcą, Szpilewojem. Sobczyński został uniewinniony. Wkrótce awansował na szefa kontrwywiadu całego KBW. Badania prowadzone przez historyków w ostatnim okresie wskazują na tym, że należy szczególną uwagę zwrócić na postępowanie, zachowanie, postawy jednostek mundurowych w wydarzeniach pogromowych 4 lipca 1946 roku w Kielcach, bo wydaje się, że jak gdyby ten odcinek badawczy został zaniedbany z różnych przyczyn, przede wszystkim dlatego, że nie było dostępu do pewnych materiałów, nikt tego tak może z grubsza nie analizował, ale wydaje się, że oprócz tego, że będziemy musieli przeanalizować wiele jednostek archiwalnych, które są związane, w którym możemy domniemywać, że mogą występować dokumenty dotyczące działalności tych jednostek czy pojedynczych osób, to trzeba oczywiście podkreślić, że trzeba będzie także przeanalizować dokumenty pozostałe po informacji wojskowej, która tymi jednostkami mundurowymi się opiekowała. W kronice KBW zdjęcia funkcjonariuszy, którzy padli od kul żołnierzy podziemia niepodległościowego. Spychaj Sobczyński odpowiada za ich śmierć tak samo jak za śmierć tych, którzy walczyli przeciw okupacji, przeciw sowietyzacji Polski. Niektórzy historycy nazywają tamten czas wojną domową. Nie byłoby tej wojny, tych ofiar, także tych z ulicy Planty 7, gdyby nie agenci obcej potencji, obce wojska w służbie obcej, zbrodniczej ideologii. Moim zdaniem to na pewno była prowokacja. Nie chciałbym w tej wypowiedzi posuwać się za daleko. Prowokacja, no, trzeba by się zastanowić, komu by zależało tak na skompromitowaniu antykomunistycznej opozycji.
I komu by zależało na wypędzeniu z Polski tych Żydów, którzy reżimowi nie byli potrzebni? Komu by zależało na wykopaniu przepaści pomiędzy Polakami a Żydami? Obok tablic na Planty 7 w 2006 roku amerykański artysta zbudował pomnik 37 zamordowanym 4 lipca 1946 roku. W rok później nieopodal Kielczanie wznieśli znak pamięci 21 000 Żydów z kieleckiego getta, których w 1942 roku Niemcy wywieźli do obozów śmierci. Przed dawną bożnicą monument upamiętniający tych, którzy Żydów ratowali i zapłacili za to życiem, swoim i swoich rodzin. Obok pomnik pamięci 25 000 Żydów z Kielc i okolic zamordowanych przez Niemców. Cmentarz żydowski. Władze carskie zezwoliły na osiedlanie się Żydów w Kielcach dopiero w połowie XIX wieku, więc historia kieleckich Żydów nie była długa. Niepełne 100 lat. Po Holokauście dokonano tu tylko 2 pogrzebów. W 1946 roku w zbiorowej mogile pochowano 37 osób, żydowskich ofiar 4 lipca. Jednak 37, a nie 42 zamordowanych. Tak ostatecznie ustalono w śledztwie kieleckiej delegatury IPN. W Małej Mogiłce pochowano 45 dzieci żydowskich, które Niemcy zamordowali już po likwidacji getta w 1943 roku. Niedawno ustawiono tablicę dla przypomnienia ich losu. Zabawki, malowane kamyki, rysunki żydowskich dzieci ożywiają ten umarły cmentarz. W 1939 roku Kielce liczyły 71 000 mieszkańców. Szczyciły się tytułem miasta marszałka Piłsudskiego, bo tu dotarła pierwsza kompania kadrowa i tu marszałek formował pierwszą brygadę. Na początku pełnej chwały drogi do niepodległości. W czasie niemieckiej okupacji Kielce straciły ponad 27 000 mieszkańców, ofiar hitlerowskiego terroru, w tym 17 000 Żydów.
Tak zwany pogrom kielecki komunistyczna propaganda przypisała siłom tak zwanej reakcji, agentom Andersa i Mikołajczyka. Gdy opór zbrojny w kraju ustał, w walce z narodem, z kościołem i wszystkim co polskie, komunistyczni propagandziści przypisali mord społeczności Kielc, że klerykalne, zacofane, zabobonne i fanatyczne i antysemickie. Taka wersja pokutuje gdzieniegdzie do dzisiaj. Dlatego tak ważne jest ustalenie faktycznych sprawców zbrodni. Dzisiaj Kielce liczą ponad 200 000 mieszkańców. Historię mają w estymie. Świadczy o tym zabytkowe centrum, a zamek przestał być więzieniem.